Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Porsche Macana. Tak jak w tytule, to już jest koniec. Koniec pierwszej generacji Macana, która prawdopodobnie zakończy swój żywot w 2024 roku, czyli równo 10 lat od początku produkcji. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież 10 lat to wystarczająco dużo w motoryzacji, żeby pokazać kolejną generację, z tym, że nowy Macan ma być w pełni elektryczny. Tak, dobrze słyszycie. Porsche oficjalnie ogłosiło, że druga generacja Macana będzie w pełni elektryczna i zostanie zaprezentowana już w przyszłym, czyli 2023 roku. Ale spokojnie, jeszcze nic straconego. Od razu Porsche dodaje, że przez pierwsze 2 lata będzie dostępny obecny model, czyli ten spalinowy, równolegle z nowym elektrycznym. Dopiero w 2024 roku zdecydują, czy jest sens rozwijać jeszcze odmianę spalinową, czy lepiej pozostać już tylko z elektrykiem. Pora więc sprawdzić, czy będzie za czym tęsknić. Och, tak, ja już tęsknię. Ale do dźwięku jeszcze dojdę. Zacznijmy od wyglądu. Macan to mniejszy SUV w gamie Porsche, większy to oczywiście Cayenne, dostępny na rynku już od 20 lat. Macan, tak jak mówiłem, ma już 8 lat i rok temu, w 2021 roku, przeszedł kolejne odświeżenie. Odświeżenie bardzo delikatne, gdzie z zewnątrz głównie zmienił się przedni zderzak. Więcej zmian było w 2019 roku podczas pierwszego odświeżenia, w którym Macan jeszcze bardziej upodobnił się do modelu Cayenne, bo zastąpiono charakterystyczne światła z tyłu wielką blendą przez całą szerokość łącząc te światła. Ja te blendy bardzo lubię, ale teraz faktycznie Macan nieco zatracił swojego charakteru i wygląda jak małe Cayenne. Nie jest to wada, ale ja lubię jak jednak modele wyróżniają się czymś więcej niż tylko wymiarami. A Macan, jak na SUV-a, ma bardzo dobre proporcje. Auto ma 4726 mm długości, 1927 mm szerokości oraz 1621 wysokości. Rozstaw osi to 2807 mm. Czyli Macan to konkurent takich modeli jak Jaguar F-Pace, Mercedes GLC, BMW X3 czy Audi Q5. W zasadzie to Q5 to taki brother from another mother, czyli brat, który ma tą samą płytę podłogową. W końcu Audi i Porsche należą do wspólnego koncernu WAG, Volkswagen Auto Group. Ja testuję model Macan S, który od podstawowej wersji różni się 2 detalami, nie licząc oczywiście znaczka. Po pierwsze, z przodu nie mamy zaślepek w zderzaku, tylko piękne dziury prowadzące do chłodnic, a po drugie mamy z tyłu 4 okrągłe końcówki wydechów, a nie 2 takie zaokrąglone czworokąty. Chociaż tak naprawdę tylko dziury w zderzaku mogą być wyznacznikiem, bo dla zwykłego Macana też można wziąć sportowy układ wydechowy z 4 bardzo podobnymi końcówkami. No tak czy inaczej, różnice są bardzo małe, ale samo auto wygląda dobrze. Ma nieco wyłupiaste oczy z przodu, ale od razu widać, że to Porsche. Ma też takie smaczki jak na przykład logo Porsche, które zawsze wskazuje wentylki na kołach. To ma jeszcze wyścigową historię, gdzie każda sekunda miała znaczenie. Mój egzemplarz też ma nudny biały lakier, ale razem z czarnymi wstawkami nie jest najgorzej. Miałem też opcjonalne, pneumatyczne zawieszenie za 6500 zł, które ma regulację wysokości. W zależności od trybu jazdy auto ma inną wysokość, gdzie w trybie off-road mamy prześwit 21 cm, a w trybie sport spada on do 16 cm. Jakbyście brali zwykłe zawieszenie, bez regulacji, to wtedy prześwit ma 18,5 cm. I wybierając regulowane zawieszenie, mamy też możliwość obniżenia samego tyłu samochodu z poziomu bagażnika, po to, żeby nam się wygodniej wrzucało ciężkie rzeczy. A sam bagażnik ma pojemność 458 litrów, co jest dość przeciętną wartością. Pod podłogą mamy jeszcze dodatkową dziurę na jakiś towar, ale niestety podłogi nie możemy opuścić niżej. Możemy po prostu wyjąć tę deskę i zostawić ją w garażu. Miło za to, że po złożeniu kanapy jest idealnie płaska podłoga. W kufrze też znalazłem 2 haczyki na zakupy oraz gniazdo pod zapalniczkę. Dobra, to siadamy do tyłu i to jest jedna z większych wad Macana. Jest tutaj ciasno. Poważnie, ja mam 186 cm wzrostu i nie mam miejsca na głowę. Okej, jest opcjonalny szklany dach, ale ja tu się dość mocno wbijam w dach i coś czuję, że nawet bez tego szklanego dachu byłoby dość kiepsko.
Z tyłu mamy podłokietnik z miejscami na napoje, oddzielną strefę klimatyzacji, podgrzewanie kanapy, złącza USB czy rolety w szybach. Poza gazetownikami jest wszystko. Aha, i podgrzewanie kanapy oraz roleta to opcja, reszta jest w standardzie. Opcjonalne mam też przednie fotele, które są sportowe i kosztują 8000 zł ekstra. Oferują one 18-kierunkową regulację, w tym możemy pompować boczki, a także i pompować bok sieciska pod naszym tyłkiem. W ogóle ja miałem też herb Porsche na zagłówkach i takie wyszycie dodatkowe 2400 zł. Fotele są faktycznie super wygodne i co najważniejsze, nie są za twarde, bo to często w sportowych stołkach jest problemem. Fotel ma bardzo dużą regulację, więc każdy powinien znaleźć wygodną pozycję. Denerwowało mnie, że regulowanie kierownicy działa z takim jednosekundowym opóźnieniem, przez to czasem myślałem, że coś nie działa, a to po prostu trzeba dłużej trzymać. Szkoda też, że podłokietnik ma tylko poziomą regulację. Podoba mi się za to deska rozdzielcza, która jest bardzo minimalistyczna. Mała kierownica, zwykłe zegary oraz tablet, który jest wkomponowany w deskę rozdzielczą, a nie doklejony na jej szczycie. Naprawdę bardzo ładna deska. Co ciekawe, mimo że jest to Porsche, to nie ocieka ona złotem, ale i tak czuć tutaj pieniądze. Materiały są świetne, tak samo jak i spasowanie. Chociaż jak słyszeliście, rączki pod mocnym naciskiem potrafią zaskrzypieć. Co prawda nagrywałem jak był mróz i śnieg, ale to chyba i tak nie powinno mieć miejsca. Miło za to, że nie ma piano black, bo to co widzicie na środku to jest coś innego. W ogóle to jest jedyny element wnętrza, który mi się nie podoba. Otóż teraz środkowy tunel po liftingu stracił fizyczne przyciski i mamy taką taflę szkła z dotykowymi przyciskami. I je trzeba fizycznie nacisnąć, aż klikną. Smyranie tutaj nic nie daje. Działa to tak średnio i trzeba się do tego przyzwyczaić. Moim zdaniem poprzednie fizyczne przyciski były ładniejsze i wygodniejsze. Chwała jednak za analogowe zegary. Te są świetne. Po prawej stronie mamy ekran z komputerem pokładowym czy multimediami, ale poza tym to są klasyczne zegary. Proste, ładne i czytelne. Aha, i producent wciąż zostawił fizyczne pokrętła i przyciski od multimediów oraz klimatyzacji. To lubię. Drugi ekran to ten ładnie wkomponowany w deskę rozdzielczą, która ma świetną rozdzielczość i tylko małe opóźnienie. Po każdym kliknięciu jest takie minimalne opóźnienie. Grafiki są bardzo dobre, tak samo jak i reakcja na dotyk. Szczegół, który zwraca na siebie uwagę, to ten zegarek na szczycie deski rozdzielczej, który pełni również funkcję stopera. Odpalamy go z poziomu zegarów i możemy liczyć, jak szybko odbierzemy dzieci z przedszkola albo jak szybko zrobimy okrążenie na torze Poznań. Miły gadżet. Aha, i jeszcze wracając do wyglądu, to ja mam opcjonalną skórę na desce z czerwonym wykończeniem oraz opcjonalne niebieskie pasy z niebieską nitką na fotelach. O ile czerwień fajnie pasuje, tak już te pasy niebieskie moim zdaniem do niczego nie pasują. Ale gustu ja nigdy nie miałem, więc może tak się robi. Przejdźmy więc do schowków, bo tych jest trochę, ale mi zabrakło czegoś, żeby położyć ładnie telefon. Niestety ten tunel środkowy jest tak zabudowany, więc tam nie ma miejsca na schowek. Na szczęście Android Auto działa bezprzewodowo. Jeszcze wracając do kierownicy, to ja mam sportową kierownicę za 2400 zł, która jest nieco mniejsza i ma 36 cm średnicy. Dodatkowo ja mam przełącznik trybów na niej, a to jest część pakietu Sport Chrono, ale o nim będzie później. Ostatni gadżet, a raczej rozwiązanie, które ma każde Porsche, to starter, który jest po lewej stronie. Mimo iż mam bezkluczykowy system, to tutaj jest taki wystający na stałe jakby kluczyk. W sumie miło jest coś przekręcić w erze, jak wszystko odpalamy na przycisk. Sam kluczyk też jest fajny, w kształcie takiego jakby małego samochodu. No dobra, ale jak już jesteśmy przy kluczyku i starterze, to odpalmy tą bestię.
Silnik jak to silnik, bez obciążenia brzmi zwyczajnie, ale i tak już lekko przygazowując, słychać, że nie jest to mała jednostka. Pod maską modelu S pracuje podwójnie doładowane benzynowe 2.9 V6, które generuje 380 koni oraz 520 Nm. I tak, jest to ten sam silnik, który testowałem m.in. w Audi RS5. W ogóle wraz z liftingiem gama silnikowa Macana nieco się zmieniła i teraz mamy modele Macan, Macan T, Macan S oraz Macan GTS. Tym samym nie ma już modelu Turbo, a najmocniejszy jest GTS z tym samym silnikiem co testuję w SC, ale o mocy 440 koni. A Macan oraz Macan T mają benzynowy, 2-litrowy silnik, rzędową czwórkę o mocy 265 koni. No dobra, silnik może nie brzmi spektakularnie, to sprawdźmy jak brzmi z tyłu. Petarda. Auto jest głośne, ale nie przesadnie głośne. Jest tak kulturalnie wulgarne, czyli tak jak powinno być Porsche. Podoba mi się. Ja mam w ogóle sportowy układ wydechowy, który wymaga dopłaty 12 000 złotych. Auto ma klapki, które możemy otworzyć z przycisku w kabinie lub otwierają się one same, jak wybierzemy tryb Sport lub Sport Plus. Naprawdę gra to auto cudnie. Ale jeszcze lepiej jeździ. Samochód ma napęd na 4 koła, który jest stały, ale czuć, że pierwsze skrzypce gra tylna oś. Samochód łatwo wprowadzić w poślizg. Jako że testowałem auto 1 kwietnia i pogoda to był żart, to poślizgałem się autem na śniegu. Zabawa przednia. Zresztą z taką mocą i momentem obrotowym auto spokojnie idzie bokiem i na suchym, ale robi to w piękny, kontrolowany sposób. Przy tym wszystkim auto jest niesamowicie precyzyjne i poza tym, że siedzimy nieco wyżej, to w życiu nie powiedziałbym, że siedzę w SUV-ie. Tak dobrze się to auto prowadzi. To też pewnie zasługa adaptacyjnego zawieszenia, bo to w najniższym ustawieniu jest naprawdę sztywne i nadaje się do bardzo szybkich zakrętów. Do tego super szybka skrzynia biegów, dwusprzęgłowa PDK oraz bardzo precyzyjny układ kierowniczy. To chyba jest najlepiej prowadzący się SUV w tej klasie. Brawo! I ma też całkiem niezłe osiągi, jak na 380 koni. Od 0 do 100 jest 4,8 albo 4,6 sekundy, jak mamy pakiet Sport Chrono. A pakiet Sport Chrono nie podnosi mocy, tylko dodaje tryb jazdy oraz procedurę startu. Pora więc sprawdzić, czy Porsche ma rację, bo ja mam ten pakiet. Wynik to 4,4 sekundy. Rakieta. Później też jest świetnie i od 100 do 200 km na godzinę jest 13,3 sekundy, czyli bardzo ładnie jak na SUV-a i to dość ciężkiego. Auto waży 2040 kg, czyli jest naprawdę ciężkie. Chociaż jak mam być szczery, no nie czuć tego tak bardzo. Sprawdziłem też przyspieszenie, bez procedury startu, w zwykłym trybie normal i wynik to 5,6 sekundy, czyli też bardzo szybko. Auto nie puknie przy żadnej prędkości i przy żadnej próbie. Zresztą, Porsche znane są z tego, że procedury startu można tłuc raz za razem i czasy się nie będą różniły. Nieźle. I co ciekawe, w każdym trybie jazdy jest inna procedura startu. To znaczy, w trybie normal startujemy z max 2000 obrotów, w sporcie z 4000, a w Sport Plusie z ponad 5000 obrotów. Gorzej jest oczywiście ze spalaniem, no bo to nie może być niskie.
W mieście, podczas takiej spokojnej, niedzielnej przejażdżki bez celu, robiłem około 13,5 litra. I była to bardzo, ale to bardzo spokojna jazda. Kilka razy mocniej wciskamy gaz i mamy 15, 16 czy nawet 20 litrów. W trasie liczy się na wyniki około 9-10 litrów. Aha, i producent rekomenduje paliwo 98. Wróćmy jednak jeszcze do osiągów. Wraz z pakietem Sport Chrono dostajemy magiczny przycisk Sport Response, który w mgnieniu oka na 20 sekund zmienia nasze auto w pełen tryb bojowy. Czyli jedziemy spokojnie w trybie normal, przed nami widzimy tiry, wciskamy Sport Response i auto od razu redukuje i jesteśmy gotowi w mgnieniu oka wykonać manewr. I co ważne, te sekundy szybko się zerują, czyli możemy raz za razem odpalać ten bajer. Ale nawet bez tego auto jest bardzo szybkie i szybko reaguje na gaz. Niestety, mam pewną uwagę do skrzyni biegów. O ile jest ona bardzo szybka, zwłaszcza w trybach sportowych, tak nie rozumiem, dlaczego nie ma tu w pełni manualnego trybu. Auto zawsze w którymś momencie zmieni nam samobieg. Ja wiem, że to pewnie przez to, żeby nie zniszczyć skrzyni, ale to przecież jest Porsche, auto sportowe, które nadaje się na tor. Dziwne. Dziwne też było lekkie falowanie na obrotach na postoju. Raz mi się takie coś przytrafiło i było naprawdę ledwo wyczuwalne, ale jednak było. Jeszcze przed cennikiem mam takie 3 uwagi. Po pierwsze, wyciszenie. Auto jest tak dobrze wyciszone, że jak nie mamy otwartego wydechu i jedziemy bardzo spokojnie w zwykłym trybie, to mamy wrażenie, że to auto niemal elektryczne. Jest momentami tak cicho. Kolejna sprawa to osiągi oraz właściwości terenowe. Lubię, że Porsche podaje bardzo szczegółowe dane zarówno dla osiągów, jak i właściwości terenowych. I to mimo, iż pewnie 99% Macanów nigdy nie zobaczy terenu. No dobra, to pora porozmawiać o cenie. Podstawowe Porsche Macan z 2.0 265 koni pod maską kosztuje 273 tysiące złotych. Macan S z mocą 380 koni startuje od 349 tysięcy złotych, a GTS o mocy 440 koni to już wydatek 426 tysięcy złotych. Z tym, że są to ceny podstawowe, a to jest klasa premium. I tak, mój egzemplarz nie kosztował 349 tysięcy, tylko 548 tysięcy. Czyli miałem dodatki o wartości niemal 200 tysięcy złotych, które teraz widzicie na ekranie. Dużo z tych dodatków nie było potrzebnych, ale na przykład dziwne, że w podstawie nie ma na przykład kamery cofania i trzeba ją dokupić za 2300 złotych. Ale cena jest naprawdę wysoka. Ale to Porsche, tu nigdy nie było tanio i pewnie nigdy nie będzie. Bo i po co miało być tanio, skoro Macan się tak dobrze sprzedaje i już sprzedał się w ponad 600 tysiącach sztuk na całym świecie i jest najlepiej sprzedającym się Porsche. Nie wierzę też, że nie będzie drugiej generacji odmiany spalinowej, bo samochód jest świetny. Macan to prawdziwy SUV, czyli Sport Utility Vehicle i to taki przez duże S, bo tutaj czuć sport wszędzie. Auto ma 3 wady: cenę, dotykowy tunel oraz ciasny drugi rząd. Na szczęście wysoka cena idzie w parze z wysoką jakością i to zarówno jeśli chodzi o wykonanie czy materiały, jak i dopracowanie pod względem mechanicznym. Prowadzenie, dźwięk, osiągi, to wszystko jest fantastyczne. Do tego mamy kabinę, która jak na dzisiejsze standardy prezentuje się nad wyraz normalnie. Klasyczne zegary, zabudowany tablet i ładna, prosta kierownica. Gdyby nie ten tunel środkowy, to byłoby idealnie, ale i tak jest świetnie. Świetnie też, że w gamie silnikowej mamy same zwykłe benzynowe silniki, bez żadnych hybryd, co również jest już dziś rzadkością. Cześć!